Dzisiaj, kochani, odcinek o tym, czego nie nauczyła Was mama, tato, czego się nie nauczyliście w szkole, a nauczy Was biznes. To jest pokora. Ja codziennie mam lekcje pokory w moim biznesie. Pokora do wiedzy, do nauki, do zmieniającego się rynku, bo musisz się nauczyć, jakie narzędzia wykorzystywać do pozyskania klientów. Musisz się nauczyć, i to się ciągle zmienia, musisz się nauczyć, gdzie jest Twój klient, jak wygląda rynek, konkurencja, i to się ciągle zmienia. Musisz się nauczyć przede wszystkim, jak zarządzać ludźmi. I dla mnie osobiście to była największa lekcja pokory. I nie wystarczy, że tu i teraz nauczysz się czegoś, ponieważ jutro to już nie będzie działało. Więc to pokorę trzeba w sobie mieć. To nie ma być tak, że Was to stopuje i nie działacie dalej. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli my popełnimy błąd, coś nam nie wyjdzie, to jest sygnał. I nauczcie się czytać te sygnały, nauczcie się czytać te Wasze lekcje pokory, które odrabiacie. Zastanawiałam się, czy nagrać to, czy nie nagrać, bo dla mnie to była duża rzecz, bardzo utkwiła mi w głowie. Wydaje mi się, że to jest kwestia samorozwoju trochę. Dla mnie biznes to jest ciągła lekcja pokory, ale też życie to jest ciągła lekcja pokory. Wiecie, ci, którzy mnie obserwują na Instagramie czy na Facebooku, wiecie, że lubię jeździć na nartach i jak byłam taką nastolatką, zdarzało mi się brać udział w zawodach. Teraz dla fanu czasami jeździmy też w zawodach narciarskich, bardziej zabawa. Aczkolwiek każdy na tym pudle chce stanąć na koniec dnia. I wyobraźcie sobie, że brałam udział w zawodach narciarskich, widziałam swoje przeciwniczki, myślałam sobie, będę na trzecim miejscu najgorzej, bo widziałam, kto jak jeździ. I co się okazało? Wyczytują kolejne osoby, które zajmują pierwsze, drugie, w mojej kategorii trzecie miejsce, a mnie tam nie ma. Była to ogromna lekcja pokory dla mnie, ale wiecie, co sobie pomyślałam? Strasznie mi było smutno. Mówię, jest to niemożliwe, ale no, stało się. I myślę sobie, Makosz, to jest lekcja pokory. Bo byłaś przekonana, że staniesz na tym pudle, byłaś przekonana, że przynajmniej to trzecie miejsce i przykro mi było, ale czułam, że to jest fantastyczna lekcja pokory dla mnie. I potem byłam dumna ze swojego myślenia, że nie nabzdyczyłam się, nie byłam zła, ale pomyślałam sobie, czego ta sytuacja mnie uczy, jakie ja powinnam wyciągnąć, słuchajcie, wnioski z tej sytuacji. I co śmieszne, okazało się, że organizatorzy zrobili błąd. Zajęłam drugie miejsce, ale nie wyczytali mnie. Przeprosili, dali nagrodę, nie ma znaczenia. Chodziło o to, w jaki sposób podeszłam do tego problemu mojego. Było to dla mnie stresujące, cała moja rodzina stawała na pudle, mnie tam nie było, wszyscy na mnie patrzyli, bo wiedzieli, że dobrze jeżdżę. Była ogromna lekcja pokory. I taka nauka, że nie warto się frustrować takimi rzeczami. Tak samo jest w biznesie. Tak samo jest w biznesie, jak Wam coś nie wychodzi, nie umiecie czegoś zrobić, to zawsze trzeba przeczytać, to się stało, co ja mogę z tym zrobić? Czego się muszę jeszcze nauczyć? Co muszę poznać? Co muszę sprawdzić? Jakie książki powinnam przeczytać? Jakie mam priorytety w biznesie? I co jest ważne dla mnie? Bez emocji, dziewczyny, bo to nam nie pomaga. Bez dołowania się, że jestem zła w tym, czy nie jestem zła. Jestem słabsza w czymś jestem lepsza. Co mi jest potrzebne do biznesu, żeby prowadzić? Tego się uczę. Pewne rzeczy deleguję. Pokora jest ważna, ale nie frustracja i nie takie złe emocje, które nam przeszkadzają w prowadzeniu biznesu. Bez pokory jesteście wariatami trochę, mi się wydaje, że ktoś, kto nie ma w sobie pokory, będzie miał tą determinację, o której zawsze mówię, natomiast może się spalić i może nie zauważyć tych sygnałów, które otoczenie Ci wysyła. Więc ja uważam determinacja tak, pewność siebie tak, ale pokora bardzo ważna. Działanie tak, ale zatrzymanie się. Dowożenie tak, ale weryfikacja, co jest ważne. To są wszystkie rzeczy, które musicie się nauczyć. Inaczej będziecie działały, jak prowadzicie na początku biznes, ale inaczej będziecie działały też, jak będziecie bardziej rozwinięte i bardziej świadome. Mi to zajęło dużo czasu. Ja nie byłam w tym miejscu, gdzie jestem teraz, oczywiście 9 lat temu, ale też mentalnie. Nie wiedziałam, co jest ważne dla mojego biznesu, popełniałam masę błędów. Dalej je popełniam, ale już się nie frustruję, tylko spokojnie podchodzę do tematu i mówię, ten człowiek nie był dla nas. Ta sytuacja nas nauczyła tego i tego. Spróbujmy zrobić to inaczej. To jest wszystko po to, żebyście się rozwijały. Te niepowodzenia są po to, żeby jeszcze lepiej funkcjonować, żeby zauważyć coś, odkryć coś. To jest fantastyczna przygoda. Ja w ten sposób do tego podchodzę i naprawdę polecam Wam. Nie frustrujcie się porażkami, rzeczami, które Wam nie wychodzą, bo tak ma być. To jest
wpisane w prowadzenie biznesu. Nie wierzcie w to, że wszystko idzie zawsze wszystkim dobrze, tym, którzy osiągają sukcesy, czy z powodzeniem prowadzą biznes, bo to jest nieprawda, ja w to nie wierzę. Często z zewnątrz wygląda coś cudownie, ludzie się całują, szanują, a w środku wygląda inaczej. Więc dystansu trochę, słuchajcie, nabierzcie i lekcje pokory odróbcie, natomiast uczcie się i rozwijajcie.